Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, witam Was 2 stycznia. Dzisiaj drugi dzień 2025 roku. Ja nazywam się Joanna Flis i przychodzę do Was z czwartkowym, cotygodniowym spotkaniem, power walkiem wokół uważności, wokół tego, jak tej uważności się uczyć. U mnie dzisiaj pogoda wietrzna, więc bardzo, bardzo Was przepraszam za to, że być może będziecie słyszeli elementy tego wiatru. Temperatura jest dość przyjemna, chociaż przy wietrze trudno powiedzieć o przyjemności, ale na pewno przyjemnością będzie nasz dzisiejszy power walk, bo aktywność fizyczna zawsze tą przyjemnością, słuchajcie, jest i nie ma co. Czasami się nie chce wyjść z domu. Czasem jest tak, że to jest 2 stycznia, czasem jest tak, że to jest 1 stycznia, tak jak wczoraj prowadzący power walka miał. I rzeczywiście pewnie tej motywacji odrobinę zaczyna brakować, no bo nasz umysł ma taką skłonność, żeby nam podpowiadać, że zawsze powinniśmy dążyć do pełnej wygody i słuchajcie, przyjemności w życiu. No tak jesteśmy skonstruowani. Tych neuroprzekaźników zwanych dopaminą nigdy nie jest w naszym organizmie za wiele, zawsze mogłoby być więcej. I nasz umysł wiecznie nam podpowiada, żebyśmy robili rzeczy, które doprowadzą nas do jeszcze większej przyjemności. Dlatego tak trudno jest nam wytrwać w postanowieniach, a propos postanowień noworocznych, które nam tej przyjemności natychmiastowej w tej chwili nie gwarantują. Słuchajcie, może ja założę kaptur, żeby wam tak nie wiało, tak sobie teraz myślę, że może to być uciążliwe. A propos, słuchajcie, przyjemności. Kapturek założony, może będzie lepiej. Więc nasz umysł jest tak skonstruowany, w ogóle nasz organizm jest tak skonstruowany, nasz mózg jest tak skonstruowany, żeby nas zapraszać do takiego świata, w którym nic się nie musi, w którym wszystko, co robimy, jest źródłem radości, fascynacji, przyjemności i w którym nagroda jest nagrodą, którą dostajemy natychmiast. I to jest powód, dla którego czasem nam się nie chce inwestować czasu, energii aktualnej w aktywności, które nie gwarantują tej przyjemności natychmiast, ona jest odroczona w czasie. Czasem jest tylko taką przyjemnością, którą rozpoznajemy z poziomu głowy, niekoniecznie z poziomu czucia, dlatego że nie zawsze i nie po każdym wyjściu, nie po każdej aktywności fizycznej, nie po każdym spacerze czujemy się, słuchajcie, zrelaksowani, wypoczęci, albo jest tam przyjemnie. Czasem był to duży, duży wysiłek, nie tylko fizyczny, ale też taki mentalny dla nas i wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest dla nas dobre, ale niekoniecznie to czujemy. I tym przydługim jednak wstępem, słuchajcie, dochodzę do sedna mojego dzisiejszego webinaru, a mianowicie do tego, że najczęściej jak ludzie zaczynają pracę nad własną uważnością i w ogóle nad własnym umysłem, to mają takie poczucie, że chcą pracować nad większym spokojem w swoim życiu. Nad większym spokojem w swoim życiu, żeby się tak nie denerwować, żeby rozważniej podchodzić do różnych problemów, żeby stres dnia codziennego nie dawał o sobie znać wieczorem, żeby zatrzymać te rozpędzone, o tu chyba nie wieje aż tak bardzo, żeby zatrzymać te rozpędzone, zamartwiające się myśli wieczorem, tak, żeby sny były przyjemniejsze, żeby nie szukać tysiąca rozwiązań problemów, tak, całymi dniami, których jeszcze nie ma, które sobie wyobrażamy. No w dużym skrócie ludzie wyobrażają sobie, że ich życie byłoby lepsze, gdyby tych wszystkich rzeczy w tym życiu nie było. I oczywiście w naszej wyobraźni pewnie ma to jakiś status prawdy, ale w rzeczywistości, która nas otacza, trochę inaczej możemy zdefiniować sobie możliwy do osiągnięcia spokój. To porozmawiajmy dzisiaj o tym, czym ten spokój możliwy do osiągnięcia w takim razie jest i jak nasze wyobrażenia na temat tego spokoju bardzo szybko nas zniechęcają, kiedy próbujemy w jakiś sposób ten spokój do swojego życia wprowadzić. Przeciętny człowiek, który zastanawia się nad definicją spokoju, myśli sobie pewnie o tym, że prowadzi on do pewnego błogostanu, że spokój jest e, prawie synonimem pewnego przyjemnego błogostanu, który mógłby nam w życiu, słuchajcie, towarzyszyć, gdybyśmy tylko potrafili ten przyjemny błogostan z jakąś większą precyzją regularnie do swojego życia wprowadzać.
Duża część ludzi wyobraża sobie też, że ten spokój, czyli ten długostan, to jest też taki moment, w którym my wykorzystujemy maksimum naszych możliwości, ponieważ nie napotykają nas w życiu wtedy żadne trudności. Czyli, że to jest taki moment, kiedy świat nie zrzuca na nas żadnej, słuchajcie, bomby, kiedy nic nam się w życiu nie przydarza i nie przytrafia, i kiedy po prostu możemy cieszyć się z tego, że mamy różne zasoby, że żyjemy, że przed nami są różne możliwości, że jesteśmy sprawczy, zdrowi, w dobrej kondycji i że los nam sprzyja, że fortuna nam sprzyja. Wiecie, że fortuna kołem się toczy i różnie to bywa. Dla części ludzi spokój to jest pozbycie się aktualnych problemów. Nie tylko, że świat nie zrzuca dla nas nowych problemów, ale pozbycie się tego aktualnego obciążenia wynikającego z tego, jak żyją. Na przykład pozbycia się konfliktów w relacji, albo żeby w końcu szef dał mi, słuchajcie, spokój, to już będę mogła mieć właśnie ten pewien rodzaj błogostanu i przyjemności, albo żebym tak bardzo nie musiała codziennie zasuwać w robocie, żeby przetrwać na tym świecie, który mnie otacza. No różnie sobie ten spokój definiujemy. Najczęściej jednak te nasze definicje niewiele, słuchajcie, mają wspólnego z tym, w jaki spokój możemy w życiu osiągnąć i do czego może nas zaprowadzić właśnie praca medytacyjna czy praca nad własną uważnością. Co mają na myśli ci wszyscy ludzie, którzy między innymi mówią o tym, że osiągnięcie stanu stałego spokoju jest, słuchajcie, możliwe. Choć w ogóle, czy osiągnięcie czegokolwiek, co jest na stałe, jest możliwe, to jest wątpliwe. Słuchajcie, dzisiaj startuję do Was z kawą, więc przyjemnej kawusi Wam życzę od rana. No więc zastanówmy się. Zastanów ty się, jeżeli jesteś tam po tej drugiej stronie i teraz ze mną spacerujesz, czym dla ciebie jest spokój? No, wieje nieprzeciętnie. Czym dla ciebie jest spokój? I jak próbujesz ten spokój osiągnąć? Jest jeszcze taka czwarta kategoria ludzi, o których chciałam wam, słuchajcie, powiedzieć. To jest kategoria ludzi, którzy nie tyle wyobrażają sobie jakiś spokój, o ile lubią sobie ten spokój burzyć. To znaczy, często doświadczają tego spokoju, ale jest on dla nich niewygodny. Próbują wprowadzać wtedy w swoje życie jakieś wspomnienia z przeszłości, które ten spokój burzą, albo jakieś wyobrażenia przyszłości, które ten spokój mącą, albo angażują się nagle w jakieś, słuchajcie, stare konflikty, stare problemy, albo dramy innych ludzi po prostu, które ich otaczają. Są to często ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że codziennie pracują na to, żeby tego spokoju nie mieć. Zastanówcie się nad tym, czym jest dla was spokój, a ja wam opowiem o tym, jak ja go widzę jako terapeutka, i do jakich celów staram się razem, z moimi klientami, pacjentami, ale też ze sobą zmierzać. Które cele dzisiaj wydają mi się, przez pryzmat moich doświadczeń terapeutycznych celami możliwymi, słuchajcie, do zrealizowania. Dla mnie spokój to jest taki szczególny moment w naszym życiu, kiedy czujemy się bezpiecznie, mimo tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. To poczucie bezpieczeństwa wcale nie płynie z braku lęku, bo boimy się nieustannie różnych rzeczy, nie? Boimy się tego, co będzie jutro, cieszymy się na 2025 rok, ale się też go, słuchajcie, boimy, co przyniesie, czy będzie lepszy, czy będzie gorszy. Boimy się stracić naszych bliskich, boimy się choroby, boimy się nieustannie, strach jest częścią życia. To poczucie bezpieczeństwa nie wynika też z tego, że przed nami nie ma żadnych trudności. Życie jest jedną wielką trudnością i choć czasem bywa przyjemne, to jednak codziennie stawia przed nami pewne wymagania, które wymagają albo do których pokonania potrzebujemy szczypty dyscypliny w życiu. Czyli ten spokój i to poczucie bezpieczeństwa nie wynika z braku strapień. Na to nie mamy wpływu. Ten spokój, czyli to poczucie bezpieczeństwa, nie wynika też z tego, że mamy jakieś szczególne umiejętności, których nie mają inni ludzie, albo jakieś szczególne zasoby finansowe, których nie mają inni ludzie, albo jakoś szczególnie bezpieczne miejsce w życiu.
On nie ma nic z tym wspólnego. Ten spokój, czyli to poczucie bezpieczeństwa ma najwięcej wspólnego z naszym nastawieniem, z naszym wnętrzem, z naszym stosunkiem do tego, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, co nam się przytrafia i w co wierzymy, że sobie poradzimy. Znaczy, w co wierzymy, czy wierzymy, że sobie poradzimy. To poczucie bezpieczeństwa to jest dystans. Dystans wobec naszych wyobrażeń na temat tego, jaki powinien być, słuchajcie, świat, który nas stanę sobie tutaj na chwilkę na kawę z wami przy murku, bo mi się wylewa jak idę. Dystans wobec tego, co nam się w życiu przytrafia, dystans wobec tego, co nam się myśli, dystans wobec tego, co nam się czuje, dystans wobec tego, co się dzieje dookoła, czy to jest atrakcyjne, angażujące, nieangażujące. Dystans wobec naszego własnego lęku, naszych własnych uczuć. Jest w tej chwili bardzo dużo różnych takich treści psychoedukacyjnych, które z jednej strony robią nam bardzo dobrze, a z drugiej strony pozbawiają nas tego złotego dystansu. To są takie treści, które mówią, że nasze uczucia są najważniejsze, nasze potrzeby są najważniejsze, nasze marzenia są najważniejsze, nasze cele, do których zmierzamy, są najważniejsze. To są takie przekonania, które mogą nam zrobić bardzo dużo krzywdy, dlatego że kiedy uważnimy sobie bardzo, bardzo mocno te nasze uczucia w każdym momencie naszego życia, to nie będziemy mieć dystansu. Dystans bierze się z takiej zdolności do delikatnego jednak odsunięcia się od wnętrza naszego życia psychicznego i od zewnętrza. Ja sobie to trochę wyobrażam, słuchajcie, jest jakaś tutaj piekarnia pachnąca. Ja to sobie trochę wyobrażam, jak taki moment, kiedy orientujesz się, że stoisz pomiędzy takimi, ale pachnie świeżym chlebem. No właśnie mój umysł w tej chwili został rozproszony świeżym chlebem, który mi tutaj zapachniał. To jest taki moment, kiedy sobie wyobrażasz, że stoisz pomiędzy dwiema przestrzeniami, w których żyjesz. Jedna przestrzeń to jest przestrzeń twojego własnego umysłu, wszystkiego, co się w nim dzieje i o tym ostatnio, słuchajcie, wam sporo opowiadam, co nam się myśli, co nam się czuje, co tam nam się w brzuchu dzieje, co w nas tam pracuje. A druga przestrzeń, wyobraźmy sobie druga noga, ona sobie stoi tam, gdzie jest świat zewnętrzny. Tam, gdzie otaczają nas ludzie, tam, gdzie właśnie pachnie świeży chleb, który mnie zaprosił do rozproszenia uwagi i tracę dystansu. Tam, gdzie jeżdżą autobusy, tramwaje, słuchajcie, tam, gdzie życie się toczy. A my z tą naszą pozycją obserwatora jesteśmy pomiędzy tymi dwoma światami. I spokój dla mnie jest taką zdolnością do tego, żeby wybierać, na które bodźce, z których światów, z prawego czy z lewego, ze świata naszego wnętrza, czy ze świata naszego ze zewnętrza, na który bodziec my chcemy w jakiś sposób reagować. To jest dla mnie spokój. To jest taki moment, kiedy ja nie jestem zmuszona zareagować. Zresztą tak lepiej jest dobrym przykładem, kiedy ja nie jestem zmuszona zareagować na każdy bodziec, którego doświadczyłam, na każdą myśl, którą mam w sobie, na każde uczucie, które się we mnie pojawia, na każde wyobrażenie, które mnie przeraża, na każde wspomnienie, które mnie zasmuca albo bawi. Mam dystans od obu światów, w których żyję, bo wszyscy żyjemy na gzymsiku pomiędzy tymi dwoma światami i próbujemy nimi żonglować. I to, co jest jeszcze ciekawe na temat tego dystansu i spokoju, to to, że te światy ze sobą próbują się na różne sposoby komunikować i to, co dzieje się wewnątrz naszego świata sprawia, że inaczej patrzymy na to, co się dzieje na jego zewnętrze, a to, co dzieje się na zewnątrz naszego świata, będzie wpływało na to, co dzieje się w naszym wnętrzu. A dystans to jest taki szczególny moment, czyli spokój, kiedy ja cały czas mogę wybierać. O tym pisał dużo Viktor Frank, który był psychiatrą, mieszkał w Austrii. To był okres, słuchajcie, Holokaustu. On trafił razem z całą swoją rodziną do obozu koncentracyjnego. I w tym obozie koncentracyjnym udało mu się złapać taki szczególny dystans i stworzyć, on już wcześniej zaczynał tworzyć podwaliny
terapii, ponieważ no, był psychiatrą, chyba też neurofizjologiem, ale w tym obozie koncentracyjnym on najgorsze warunki, jakie można mieć w życiu. Już chyba gorzej nie można trafić. W tym obozie koncentracyjnym on stracił wszystkich swoich bliskich, ale nauczył się tam pewnego dystansu. Ten dystans stał się podstawą terapii, którą stworzył, logoterapii, terapii sensem, która ma bardzo dużo wspólnego z praktyką uważności, z medytacją, z egzystencjalnym użyciem psychologii egzystencjalnej do poprawy jakości, słuchajcie, naszego życia. On stworzył tam terapię sensem. On odkrył, że człowiek ma zawsze wybór. Ma zawsze wybór, jak zareaguje. Ma zawsze wybór, za czym podąży. Ma zawsze wybór, jak się zmieni. I ten wybór leży pomiędzy sytuacją, w której się znajdujemy, tym, co wewnątrz czujemy w związku z tą sytuacją, co nam się wyobraża, tym impulsem, różnymi impulsami, które przychodzą nam do głowy, a naszą reakcją na tę sytuację. Dla niego to była prawdziwa wolność. Dla mnie to jest oczywiście wolność, ale to jest właśnie podstawa spokoju. Dla mnie spokój to jest wolność. To jest przekonanie o tym, że ja zawsze mogę wybrać, za którymi bodźcami pójdę i słuchajcie, jak zareaguję. Viktor Frankl odkrył, że nawet najtrudniejsze zdarzenia w życiu nie muszą nas zmieniać, bo o tym, czy się zmienimy, decydujemy my sami. On decydował o tym, że w obliczu okrucieństwa, w obliczu tak strasznych zachowań ludzkich, on nie przestanie wierzyć w człowieka i nie przestanie czynić dobra, co zresztą udowodni całym swoim dalszym życiem, tworząc terapię zwaną logoterapią, która w dużym skrócie polegała na tym, żeby uczyć się tego pewnego dystansu do siebie i do świata, dużo mniej przywiązywać do tych różnych właśnie bodźców, które przychodzą do nas z zewnątrz i z wewnątrz, a dużo więcej zajmować się wybieraniem swoich własnych zachowań, tworzeniem tych swoich własnych zachowań i odpowiedzi. I jak dzisiaj Was zaprosiłam do rozważań na temat spokoju, to tak naprawdę zaprosiłam Was do rozważania na temat tego, czy czujecie, że możecie wybierać. Czy czujecie, że jesteście jak ta marionetka, czy jak ten liść na wietrze, który porusza się zgodnie z rytmem tych wewnętrznych impulsów i zewnętrznych zmagań, czy raczej czujecie, że macie sami taką odśrodkową siłę do tego, żeby podążać za tym, za czym chcecie podążać? Gdybym poszła kupić ten chleb, przerwała power walka i właśnie podążała do domu, zrobić sobie kanapeczkę, E, to mogłabym powiedzieć do tej wolności, słuchajcie, nie posiadam, tak? Że rządzi mną siła różnych przypadków, że rządzi mną siła różnych zbiegów okoliczności i że rzeczywiście znajdę się w życiu tam, gdzie mnie zawieje wiatr, gdzie mnie zaproszą troski, gdzie mnie zaprosi jakaś sytuacja moja życiowa. Gdybym robiła sobie w tej chwili tę kanapkę, zamiast rozmawiać z wami przy kawie, mogłabym bardzo bać się świata wewnętrznego i też tego mojego wewnętrznego. W ogóle mogłabym się bardzo bać życia, bo czułabym, że to, gdzie jestem, to czy jestem szczęśliwa, to czy jestem spełniona, to czy jestem bezpieczna, to w ogóle gdzie jestem. Zależy od tego, na kogo, gdzie i jak trafię. To jest totalna zewnątrzsterowność. Kiedy łapię dystans i odkrywam, że mogę wybierać w każdej, razem ze Franklem, w każdej, nawet najbardziej niewygodnej sytuacji, że rzeczywiście tą osobą, która rządzi w naszym życiu, jesteśmy my sami. Uwaga, nie mylcie tego z tym, co wam się przytrafia. To, co wam się przytrafia, jest zrządzeniem losu w dużym stopniu. Na wiele rzeczy mamy wpływ, ale na wiele nie mamy. Ale to, jak na to reagujemy, jest naszą własną wolnością. I dla mnie spokój jest wtedy, kiedy potrafimy odróżnić te różne rzeczy i poczucie bezpieczeństwa bierze się właśnie z takiego głębokiego osadzenia na tym cienkim, małym gzymsie pomiędzy chlebem, który nas woła z zewnątrz, a impulsem z wewnątrz, który mówi: kup, zjedz, będzie fajnie. Chociaż staram się nie jeść chleba, dlatego to jest dla mnie takie bardzo, bardzo pobudzające. To zapach świeżego chleba jest wspaniały, ale ja mam wybór.
I chleb jest tylko czubkiem góry lodowej, bo myślę sobie, że wybór mamy po prostu w różnych sytuacjach i w różnych okolicznościach. I często nie zdajemy sobie sprawy z tego wyboru, nie wierzymy w to, że mamy wybór, albo na przykład boimy się tego, że mamy wybór. Na przykład przygniata nas to, że mamy wybór, przytłacza nas to, że mamy wybór, bo wybór oznacza odpowiedzialność za siebie. Wybór oznacza, że nie mogę już tak swobodnie podążać sobie za tą dopaminką, o której wam mówiłam, za tą przyjemnością, za tą gratyfikacją, tylko muszę zacząć być kapitanką statku, na którym, słuchajcie, płynę przez świat. Bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejszy spacer. Życzę wam takiej pracy nad sobą, która pomoże wam odkryć tą cienką krawędź gzymsu. Zapraszam was w tym tygodniu do takiego, o, jaki piesek się na mnie uparł. Zapraszam was w tym tygodniu do tego, żebyście spróbowali. Świat zewnętrzny nas teraz woła, ale się skupiamy. Zapraszam was, żebyście w tym tygodniu spróbowali odkrywać te momenty, kiedy udaje wam się obserwować naraz oba te światy i osadzać na tym cienkim zymsiku. I te momenty, kiedy podążacie za impulsami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Żebyście spróbowali zobaczyć, jak to jest, kiedy tracicie tę pozycję, czy jestem w tej chwili na gzymsie, czy mogę jednocześnie obserwować świat i siebie. To już jest wyższy poziom pracy nad sobą, bo ostatnio was zapraszałam do tego, żebyście obserwowali świat zewnętrzny, teraz wcześniej, żebyście obserwowali świat zewnętrzny, ostatnio do tego, żebyście obserwowali swój zdolność skupienia i świat wewnętrzny, a dziś was zapraszam do tego, żebyście spróbowali obserwować oba te światy jednocześnie, sprawdzając, jak długo jesteście w stanie utrzymać się na tym gzymsie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Nie wiem, czy ten pies jeszcze za mną idzie. Boję się trochę go. Mały, wiecie, ale wariat. Trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję i życzę wam udanego czwartku. I zapraszam was też oczywiście jutro na Spotify'a i na Powerwalka na YouTubie, gdzie jesteśmy. Spacerujcie z nami. Słuchajcie, w tym roku Powerwalki poświęcone będą w pełni zagadnieniom zdrowia. To będzie temat, który nas przede wszystkim będzie w tym roku interesował. Niczym innym niż zdrowiem nie będziemy się zajmować, ale wiecie, zdrowie to podobno wszystko. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej, hej.